Różnorodność pokoleniowa jest wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda organizacja. Powodzenie projektu zależy od mechanizmów wypracowanych przez firmę, które mają na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pracowników z różnych pokoleń. Jak to robimy w call center? Mam na imię Alicja i zapraszam na film. We współczesnych organizacjach można wyróżnić 4 pokolenia. Baby boomers są to pracownicy urodzeni między 46 a 64 rokiem. Mają wiedzę i doświadczenie, a w pracy potrafią spędzać wiele godzin. Mają problem z korzystaniem z nowych technologii, przez co ich wydajność może być niższa. Pokolenie X, czyli osoby urodzone między 65 a 80 rokiem, są przedsiębiorczy i zaradni. Cenią sobie możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Kariera stanowi ważny element ich życia, choć w przeciwieństwie do baby boomersów nie jest celem samym w sobie. Pokolenie Y, zwane także millennialsami, są to osoby urodzone między 81 a 94 rokiem. Millennialsów cechuje świadomość własnej wartości oraz umiejętność korzystania z nowych technologii. Od pracodawcy oczekują możliwości łączenia życia zawodowego z prywatnym, tzw. work-life balance. Pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 95 a 2009 rokiem, są wychowani w cyfrowym świecie. Nie pamiętają czasów, w których nie było komputerów i dostępu do internetu. Wchodzili na rynek pracy w pandemicznej rzeczywistości, są więc przyzwyczajeni do pracy zdalnej. Potrafią robić wiele rzeczy jednocześnie, nie tracąc przy tym na jakości. Skupiają się na życiu prywatnym i rozwoju osobistym, a nie na karierze. Wielu przedsiębiorcom tworzenie wielopokoleniowych zespołów kojarzy się z trudnościami w komunikacji wewnątrz grupy. To błąd. Warto potraktować zarządzanie wielopokoleniową grupą jako wyzwanie, któremu musi sprostać menadżer. Współczesny rynek pracy wymaga elastycznego podejścia. Samodzielne kreowanie nowych rozwiązań jest możliwe dzięki całkowicie odmiennym doświadczeniom członków zespołu. O procesach, które zachodzą w zespole, opowiadał w osobnej serii Sebastian. W kontekście wielopokoleniowości najważniejsze jest prawidłowe zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań pracowników. Przykładowo, model pracy, w którym pracownicy przychodzą do biura o 8, wychodzą o 16 i mają jedną przerwę obiadową, z pewnością zadowoli starsze pokolenia. Młodsi pracownicy, w szczególności Zetki, cenią sobie elastyczne godziny pracy. Bardzo często łączą życie zawodowe ze studiami lub dodatkowymi zajęciami, z których nie zrezygnują, bo pracodawca sobie tego życzy. Przypisując zadania do osoby, menadżer musi mieć świadomość mocnych i słabych stron każdego z pracowników. Przykładowo, praca na systemie teleinformatycznym nie stanowi żadnego problemu dla najmłodszego pokolenia. Zetki świetnie radzą sobie z zadaniami wymagającymi kreatywności i zaangażowania. To, co pracodawca musi im zapewnić, to poczucie celu i sensu wykonywanego zadania. Tylko wtedy najmłodsi pracownicy wykorzystają swój potencjał. Inaczej jest w przypadku poprzednich pokoleń, dla których praca jest wartością samą w sobie. 50- i 60-letni pracownicy nie będą rozważać, jak ich praca wpływa na otoczenie albo na nich samych. Oni po prostu skupiają się na jak najlepszym wykonywaniu zadania. Warto przedzielić im pracę o charakterze analitycznym, która dla młodego pokolenia może być po prostu stratą czasu, bo nie wiąże się z nią natychmiastowy efekt. Z punktu widzenia call center najważniejszy jest taki podział zadań, aby organizacja mogła efektywnie obsługiwać klientów. Dobierając pracowników do zespołu, warto zastanowić się, co tak naprawdę chce uzyskać osoba po drugiej stronie słuchawki. Tam, gdzie potrzebna jest wiedza ekspercka, większe zaufanie w kliencie wzbudzi przedstawiciel pokolenia X, który ma własne doświadczenia życiowe i z niejedną trudną sytuacją musiał poradzić sobie w życiu. Z kolei pokolenie Z o wiele lepiej poradzi sobie na projektach związanych z nowymi technologiami, takimi jak wideoczaty albo na projektach telekomunikacyjnych. W końcu każdy młody człowiek ma telefon, a rachunki najczęściej opłaca z kieszonkowego. Ma więc niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby występować w rozmowie w roli eksperta. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o nowych technologiach w call center. Dowiecie się wszystkiego w środę, punktualnie o godzinie 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy, że oglądasz nasze filmy. Biznes na słuchawkach to kanał tworzony przez ekipę Media System, firmę, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem usług call center. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu obsługi klienta,
zajrzyj na stronę www.mediasystem.pl i skontaktuj się z nami.